On ma opony jak od roweru. To jest idealne rozwiązanie. Wiele kobiet pisało mi w komentarzach, że jak ja mogę go wychowywać. Zobacz, z tego stresu, co z tobą mam, aż mi broda osiwiała. Tutaj wprowadza się Klaudia. Myśmy już ją przedstawili w zeszłym odcinku. Ona jest psychologiem. Może ja cię wyślę tam na terapię. Pokażę wam bardzo ciekawe zastosowanie w tej łazience, o którym... Dzień dobry! Witamy was, kochani, w kolejnym odcinku. Dzień dobry, kochani. Dajcie łapkę w górę. Od razu wam już mówię, bo muszę się koncentrować na jazdę. Ze względu na to, że zobaczcie, jaką mamy dzisiaj pogodę. Pod Ja po kotem, prostu czy byłam pod w psem? szoku. Wiesz co, pod Buddą. A no właśnie, akurat przejeżdżamy Akurat przejeżdżamy właśnie góry. obok. No. Znaczy ten deszcz ogólnie jest tutaj bardzo dobry z tego względu, że te roślinki tutaj no, muszą zostać zielone i czasem też musi padać. Nie padało już dość dawno, bo tylko w to nocy. prawda. No I fajnie właśnie to wyglądało jak śpimy. dobrze się śpi, jak pada deszcz, zresztą sami na pewno też wiecie z doświadczenia. Ja akurat kocham deszcz właśnie w nocy, to jest najlepsze na wyspanie się, co wam powiem. Znaczy wiecie, no czekaliśmy i czekaliśmy, bo rano w sumie była fajna pogoda, jak żeśmy wstali. Było nawet tak rzeźko, że musiałam się przykryć kocykiem, bo było tylko 26 stopni. Więc dla nas już to jest tak troszkę zimno. Ja też Możecie pod się koc śmiać, wszedłem ale do żony. uważam, że to jest chłodno. Musiał Dawid się też przykryć, jak wstał, bo powiedział, nie, jest mu za zimno, więc to nie jest tylko mój wymysł, tylko naprawdę Jezu. tak jest. Pomyśl, jak ja w Polsce bez gaci, bez niczego chodziłem Tak. po domu, nie? A tutaj po prostu nie da rady. Jak przyjdzie ta wilgoć, słuchajcie, to ona przesiąka, mimo to, że jest niby dla nas wysoka temperatura, ale my czujemy jakoś tak się, no nie zimno, wiem, nie fajnie, więc Dawid mówi, chodź, pojedziemy motocyklem, wczoraj byliśmy autem w drodze, bo byliśmy też z ludźmi w drodze, więc nie mogliśmy jechać motocyklem i tak dalej. Troszkę też padało, wiecie, taka pogoda w kratkę. Więc mówię, no dobra, no to pojedźmy tym motocyklem, tylko ubierzmy się ciepło, żebyśmy się nie przeziębili. Jaka kałuża, możecie zobaczyć teraz. Postaram wam się to nagrać. Zobaczcie. To jeszcze tutaj to Ale jest, tutaj wiesz, to- nie jest tragiczne. Da się przejechać Tak. bez problemu. Więc na szczęście wszędzie tutaj są ścieżki kanalizacyjne, więc ta woda odpływa. Nie ma Póki o to problemu. dbają, nie? Tak, o kurczę, coraz bardziej pada. Ja. My już dojeżdżamy tutaj do Central Samui. Co będziemy robić? Chcieliśmy na budowę jechać. Dawid wam zaraz pokaże, co u nas robią, z czego bardzo się cieszymy. Z tego względu, że wstawiają już okna. No. Powiem wam szczerze, że ja już wiele budów przeżyłam w Niemczech, ale nie wiedziałam czegoś takiego jak tutaj ta budowa, w ogóle ta konstrukcja całej budowy od początku do końca interesuje mnie bardzo, bo jest zupełnie inna niż u nas. Tak samo też jest z oknami. Wyobraźcie sobie, że do nas na przykład, nie wiem jak u was w budowie w Niemczech było tak, że przywozili całe kompletne okna razem już z szybami, tak? Tutaj tak nie ma. No w Polsce też takie. Tutaj jest tak, że przywożą najpierw ramy do okien, one będą wpasowane, wszystko będzie zrobione na gotowo i później dopiero będą przywożone szyby. Więc dla mnie bardzo interesujące zjawisko, jak oni to wszystko zrobią i te szyby będą montować tam już na miejscu, dlatego chcieliśmy pojechać i zobaczyć. Ja wiem, że to troszkę potrwa, bo jak wczoraj byliśmy, to były wmontowane dopiero chyba 3 okna, tak? No. To duże jeszcze wcale takie ogromne, było tylko w łazience. Uważaj, No zresztą sprawdźcie sami, jak to wygląda. Co? kochani, wstawiają nam już okna, to już jedno jest. To będzie super. Szyny są otwierane. Teraz do łazienki. Co mnie mega jara, to jest to, że zobaczcie, tu jest okno, więc wpada bardzo dużo światła. No i tu też jest wanna i odsuwane drzwi na całą szerokość wanny. To jest idealne rozwiązanie. Tutaj zobaczcie, drzwi będą otwierane w takiego trójkąta w ten sposób i w ten. I zasuwane tak jakby z obu stron. Super rozwiązanie. I mega też wizualny efekt to robi. Tu będą też szyby na górze. A tu, zobaczcie, wielka rama już jest przygotowywana, żeby ją włożyć pomiędzy ten słup, a tu. Co ciekawe, tutaj też będzie okno. Bardzo szybko tu działają. Tutaj panowie już coś przygotowują na górze. Podjazd wykafelkowali cały. Super. A tu stoją przygotowane ramy już do kolejnych okien. Kosamujskie przygody. Nie da rady wyprzedzić nawet. Jest To taki jest stół, szeroki. czy to jest okno, czy rama jakaś? Ja nie wiem, ale on jeździ na takim wąskim motocyklu. Zobacz, on ma opony jak od roweru. Bez kitu.
Co on tutaj robi? Ten Dobra, pan? kończymy na teraz i zaraz wysiadamy. Poczekajcie, no co ty robisz, Dawid? No nie panikuj, kurczę. Ale Ja ile jadę, busów nie tu ty. w ogóle stoi, zobacz. Pan tylko chciał cofnąć, po prostu wyjechać. No bez spokojnie, jesteśmy w Tajlandii. Kochani, najedliśmy się, przestało padać. Jak widzicie, po mojej twarzy nawet słońce wychodzi. No, bardzo fajnie, cieszymy się, więc pojedziemy na budowę zobaczyć, jak wyglądają te nasze okienka, co oni nam już tam zrobili, bo nie możemy się doczekać. No i niedługo będziemy się chyba wprowadzać, ale to wszystko pokażemy Wam później. I tak z 30 minut padało, co? No tak około, myślę. Już Wam mówię, ostatnio tak padało, że nie pojechaliśmy na tą budowę w końcu, bo przestało padać, ale było tyle kałuż, że powiedziałam do Dawida, nie, no co ty, kurczę, będziemy tam łazić im wszędzie, roznosić to błoto, to nie ma sensu. Więc pojedziemy oczywiście dzisiaj, żeby zobaczyć, jak wyglądają te nasze okienka. A teraz wybraliśmy się, ponieważ jest bardzo ładna pogoda, naszym rumakiem do fryzjera. Wiecie, że Dawid tutaj zawsze ma problem z tym fryzjerem, bo obcinają mu brodę za krótko. A włosy ostatnio obcięłam mu idealnie, naprawdę bardzo mi się podobało, było super. Więc znalazł gdzieś na Google jakiegoś barbera, który ponoć potrafi ścinać brodę, więc jestem bardzo ciekawa, czy to będzie działało. No jesteśmy tutaj, jak widzicie, o, Dawid już sobie siedzi tam, pani go ścina, więc zobaczymy, jak to będzie działało. Ja mogłabym mu też ściąć tą brodę i mogłabym może i nawet ściąć mu te włosy, ale chcę uniknąć po prostu stresu. Ja unikam tutaj ogólnie stresu. Jedyny stres, który mamy, no to niestety jest ten, który zrobimy sobie sami. Więc nie wiem, jak ja mam to wszystko tutaj wytłumaczyć i powiedzieć, że ten stres w zasadzie to zależy tylko od nas, czy go chcemy, czy nie. No ale może kiedyś jakoś mu to wytłumaczę. Ja wiem, że wy oburzyliście się w ostatnim filmie, że Dawid tak się do mnie odzywa, tylko przypomnijcie sobie początki naszego YouTube'a. Myśmy też mieli jakieś tam konwersacje, jakieś tam dyskusje. Każdy z was mi pisał w komentarzach, no może nie każdy, ale wiele kobiet pisało mi w komentarzach, że jak ja mogę go wychowywać, jak ja mogę się tak odzywać, jak ja mogę mu mówić, żeby przestał, czy coś tam zrobił. No to co w końcu? Mam mówić, czego nie chcę, czy nie mam mówić, czego nie chcę i dać sobie na takie coś pozwalać, jak on tam mówi. Więc wydaje mi się, że zastanówcie się najpierw w komentarzach, zanim napiszecie, co ja mam w końcu robić, bo raz byłam ja ta zła, która odnosi się może nieprawidłowo, a teraz on jest ten zły, który odnosi się nieprawidłowo, więc musimy i tak znaleźć jakiś tam złoty środek i nad tym oczywiście pracujemy. No a dzisiaj co? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Salon jest dość duży. Jak przejeżdżaliśmy tędy parę razy, to nawet było tak, że była kolejka pod tym salonem. Ludzie sobie stali i czekali. Jesteśmy wcześnie rano, więc są jeszcze 2 fotele wolne, a tutaj jak widzicie jest wszystko zajęte. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jak Dawid będzie gotowy, ale nie potrafiłeś wytłumaczyć. No pani niestety nie rozmawia po angielsku, więc musieliśmy troszkę rękoma i nogami i co jeszcze musieliśmy zrobić? Zdjęcia pokazać, nie? Tak, do brody właśnie musiałem pokazać zdjęcia. Wytłumaczyłem po angielsku normalnie wszystko, wiem jak to wytłumaczyć, ale pani tak z angielskim jeszcze miała trochę problem. Dlatego poprosiła kolegę o pomoc i mam nadzieję, że robota będzie dobrze wykonana. Zobaczymy, kochani. Powiem wam, jak już będzie wszystko skończone, pokażę wam efekt końcowy. Co, kochani, tak to wygląda. Już ramki są. Szyby stoją gdzieś tam w tamtą stronę. Więc już żeśmy patrzyli. Wiecie co, no chodziliśmy między tymi ramami, tak żeby zobaczyć, ale dziwnie się wchodzi jak taka podświadomość, wiecie, że może jednak jest szyba, co nie? Więc cały Tak, czas właśnie muszę też tak robiłem. Tak, najpierw musiałam tak jakby zobaczyć, czy jest jednak szyba, czy nie ma szyby, ale fajnie to wygląda, już całkiem inaczej, co? Jak jest zamknięte. Ciekawa jestem, jak już wszystko tam montują, jakieś klameczki, tak żeby można było otwierać, zamykać i tak dalej. Ale już naprawdę całkiem inaczej to wygląda, bo jak żeśmy tutaj przyjeżdżali, to się zastanawiałam, ile mamy miejsca na tarasie, jakby tutaj gdzie co postawić i tak dalej. No teraz to już wiemy na 100%, bo już widać, ile jest miejsca. Ale dobra, może najpierw pokaż siebie, żeby zobaczyli, jak pięknie ci brodę ścięła. No właśnie, kochani, jestem zadowolony, ponieważ znaleźliśmy to, czego szukałem. Tajowie, jak wiecie, nie mają brody. Ścinała mnie kobieta, która też nie ma brody, ale widać było, że była wyszkolona. Co prawda po angielsku potrzebowała pomocy, ale ma fach w ręku i to jest najważniejsze. Więc na pewno będę tam wracał.
Nie no, bardzo fajnie. Zapytaliśmy się, jak się nazywa, żeby wrócić tam, żeby zrobić sobie termin, bo jak żeśmy tam siedzieli, ty to może nie widziałeś, ale tam się zebrało tyle ludzi później. Ja widziałem. Na ławce tyle Mówiłem się ci, działo. bo tam czytałem opinię i pisali, że bardzo duże kolejki są i że lepiej zarezerwować termin wcześniej. No, więc będziemy musieli... Pani też bardzo długo mnie ścinała, co nie? Ale bardzo ładnie ci ścięła, Tak, naprawdę tak dokładnie, super, z tyłu tak wiesz, na zero jak chciał, wszystko idealnie po prostu. Ja tak się tylko myślałam, a no włosy to umiem ścinać. Tamtym razem, gdzie Umieją, byłeś też kochanie. umieją. Tamtym razem, gdzie byłeś, to też było ładnie ścięte. No ale broda była kiepsko, nie? No, a tutaj jest tak jak ma być, więc... A tu cięcie też ci się podoba włosy? A ja tam nie patrzyłem się zbytnio. Wiesz co, to jest też kwestia wprawy, ponieważ jak przyjdziesz do jednego fryzjera 2, 3, 4 razy, to on też wie, jak pracować z tymi włosami. Tak samo jeśli chodzi o koloryzację włosów u kobiet. No nie wiem, ja Zawsze- miałam pierwszą wizytę u Michała w Wrocławiu i byłam zadowolona. No dobra, Dlaczego to ty Michał ma mówisz, że można bardzo być dużo niezadowolony? doświadczenia, ale często To jest prawda. tak, że żeby uzyskać to, czego tak naprawdę chcemy, potrzebujemy 2, 3 wizyt u dobrego fryzjera. A się wymądrzyłeś teraz, No, o Jezu, jak to kochanie. brzmi naprawdę. No. Taki wymądrzony, że Matko Święta. A w ogóle Żona to mnie mówiłam nauczyła. wcześniej, jak... No wiem, słyszałem, coś tam opowiadałaś, ale zobacz, z tego stresu, co z tobą mam, aż mi broda osiwiała. Albo takie rude te się zrobiły. Jak cię osiwiała? Nie. Ty rudy wredny. Nieprawda. A nie siwe. To jest słońce, To, żartuję. słuchajcie, to rude jest. Rude ryc. Nie, rude to nie No jest. jak nie? No na bank, jakie siwe, to rude. Podkręcę kolor, będzie czarny. No bo mama twoja ci przecież farbowała brudy, malowała ci. No pamiętam. dobra, ale to wiesz, nie było często, to było raz na odwiedziny u mojej mamy. A propos stresu, który on ma ze mną, to ja już wam mówiłam, że człowiek nie dogodzi nikomu, co nie? Tak dziwne to jest, ale ja, wiesz co? No. Tutaj wprowadza się Klaudia, myśmy już ją przedstawili w zeszłym odcinku, ona jest psychologiem, może ja cię wyślę tam na terapię. Dobra, będę Co chodził. wy na to? Jak Klaudia, jak się wprowadzisz, to może wyślę go na terapię, go trochę udobruchasz, żeby był milszy. Klaudia, tylko proszę cię, zrób swoje biuro na plaży. Już wymagania, zobaczcie, już wymagania. Nie, to jest przyjemność, przyjemne z pożytecznym, Tak, a kochanie. ze mną to nie chcesz iść na plażę. A ja z tobą chodzę bardzo często. Kiedy? Tylko pod presją. Nieprawda. Dzisiaj Słuchajcie, bym poszedł, ale akurat nie ma czasu. Ja chyba po prostu się zmobilizuję, nauczę się naprawdę jeździć na skuterze. Kupię sobie taki mały skuterek dla dzieci, żebym mogła sobie, wiecie, tutaj jeździć, taki różowy albo coś w tym rodzaju. Wiecie co, to są w ogóle takie malutkie motocykle, no naprawdę wyglądają jak dla dzieci motorynki. Są zarejestrowane i ludzie na nich jeżdżą, dorośli. No Więc ja też bym mogła na nim jeździć, bo najgorsze to ja się boję, że po prostu nie dostanę do ziemi, jak muszę się gdzieś zatrzymać, ktoś jest, to sobie myślę, a jak mi się przychyli, ja nie mam aż takich muskułów, to mogę się wywrócić, to będzie tak niezręcznie, ale jakbym miała taki mały, to by nawet było fajnie, mogłabym sobie sama jeździć po prostu na plażę i nie musiałabym nawet nic gadać, to sobie siedzieć w domu. nieprawda, tam nie wymączę się teraz ty. Ja się nie wymądrzę. Kochani, napiszcie po prostu w komentarzu, czy potrzebują terapii, bo tak kiedyś pisaliście, że ja może za dużo go tak jakoś pouczam i tak dalej, ale to się nie da bez. Słuchajcie, to jest takie wychowanie faceta, jak to się mówi teraz, co jest modne? Bezstresowe. Nie, co jest jakie? modne w Polsce? Jest takie słowo, jak się wychowuje dzieci teraz. Takie wiesz, że ich się nie gani i tak dalej. No wychowanie bezstresowe, ja nie wiem Nie, co to ty ma masz takie za słowo jakieś specjalne. Bezstresowe wychowanie. Nie, to jest jakieś inne słowo, kochani. Ja zaraz sobie sprawdzę, a jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Tutaj się przejmuje ten spokój, znaczy jak się ma odpowiednich ludzi może przy sobie, no tutaj ten spokój taki nie jest za bardzo. Nie, ja jeszcze mam w głowie taki tryb europejski bardziej i muszę się przestawić jeszcze do tego. Nie dorosłem tak jak ty, kochanie, ale To nie chodzi to jest- chyba o dorośnięcie, tylko po prostu o to doświadczenie też. No ja nie tak, mówię tutaj o to miałem doświadczeniu na myśli tutaj w Tajlandii, oczywiście. będąc tylko 3 Trzymaj miesiące, ty. tak? Tylko po prostu o tym doświadczeniu, jak człowiek potrafi się i tak dopasować do systemu, który tutaj jest, czy do innego. Będąc w Niemczech musiałam być bardzo zdyscyplinowana, punktualna i tak dalej. Wszystko musiało być na zapięty guzik. Niestety tak tam jest, czy może stety, bo człowiek uczy się jakiejś dyscypliny, tak? Będąc w Polsce nauczyłam się zupełnie czegoś innego. Nie wierzyć każdemu, no i tak wierzę później, wiecie. To wszystko jest takie, nie wiem ile lat trzeba być w Polsce, żeby być uodpornionym na to wszystko, ale wydaje mi się, że będąc tutaj, no dla mnie przynajmniej,
Ci ludzie, ich mentalność jest idealna. To Ja prawda. zostawię tą swoją punktualność, ja zostawię tą swoją dokładność. Ja uważam, że to jest fajna cecha charakteru. Oczywiście nie jak ktoś jest już taki upierdliwy, nie? No to nie można być, ale tak, żeby w miarę to było normalne. No, ponieważ nie ma tego stresu, jak jest w Polsce, tej pogoni za wszystkim, można się tutaj łatwo do tego przyzwyczaić, żeby być naprawdę szczęśliwym i żyć, mówiąc sobie, że jestem szczęśliwa z tego, co mam. Nie muszę gonić. Jedyne, kogo muszę gonić do roboty, to jest on. Tak, Ale to jest dlatego fajna sprawa. ja nie mogę też trochę przejąć tego, no bo mam Czemu? za duży luz wtedy, no co ci powiem. A ty nie potrafisz się tak skontrolować. Wiecie co? No Nie, właśnie ja mam nie. tak, że potrafię się Ja mam tak, że skontrolować. albo jestem luźny, co znaczy też leniwy, albo zapierdzielam, no. Nie, no to ja tak nie mam. Ja mogę to wszystko w taki sposób zrobić, żeby naprawdę się zmobilizować, ale z drugiej strony powiedzieć, dobrze, nie przejmuj się, będzie wszystko dobrze. Przepraszam, że Wam pokazuję budowę, ale uważam, że to tak fajnie już wygląda. Nie wiem, jak to wygląda, jak się wejdzie z drugiej strony. Pomacajmy, czy nie ma szyby. Nie ma. Więc możemy wejść tutaj i zobaczyć, jak naprawdę duży jest ten salon. Myślę, że jak odkryją już te płytki, będzie to widoczne tutaj wszystko, to dopiero będzie widać, że naprawdę ten domek jest duży. Nie no, fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie. O, te już baletuje, zobaczcie. Będę mógł tańczyć ci w salonie, Zrobili kochani. nam też światła. Pokażę Wam tutaj, bo nie chcę za bardzo przeszkadzać im, jak pracują. Ale świecą się. O, wyłączyli akurat, ale czekaj, które to było? O, zepsuli. Nie zepsuli, Kurczę. tylko wyłączyli na pewno. Wyłączyli światła, no a chciałam pokazać, kurczę, jak to wygląda, bo jak żeśmy weszli, to sprawdzali wszystkie światła i światła się świeciły i na zewnątrz, i tutaj Wszędzie w środku, już. i tu z tej strony, wszędzie, po prostu w każdej łazience były już światła zrobione, że moglibyśmy zobaczyć, że naprawdę wszystko funkcjonuje. Tutaj jeszcze dokańczają jakąś część tam z przodu, wszystko inne jest już wypłytkowane, kończą już murek. No powiem Wam, że mi się wydaje, tak jak to widzę wszystko i tak jak mówili, może rzeczywiście tak być, że wprowadzimy się już pod koniec miesiąca. I wiecie co, kochani, ja też wam chcę coś powiedzieć, dlatego że jeszcze wcześniej, na początku tej wyprowadzki, mówiliście, że po mnie nie widać do końca tego szczęścia i chyba nie jestem zadowolony z tego, że się wyprowadzamy. Powiem wam tak, ja jestem mega zadowolony i wciąż uważam, że to była najlepsza decyzja w życiu i namawiałem do tego moją żonę. Dzięki temu też zaczęliśmy tak jakby podróżować, żeby znaleźć to odpowiednie miejsce. No i jesteśmy w raju. Czasem się sprzeczamy, ale to normalne w życiu. Żeby to nie było coraz częściej. Ale nie jest. Bo ja nie lubię stresu, Dawid, ty wiesz, ja zawsze od stresu uciekam. Jak znacie opowieści z Niemiec, będziemy opowiadać, dajcie nam tutaj skończyć ten domek. Będą oczywiście opowieści z Niemiec. Już się nad tym zastanawiam, kiedy by dla Was je zmontować. No tak, żebyście mogli obejrzeć, bo bardzo dużo właśnie pytań mam o opowieści z Niemiec, będę opowiadać. Ale Wiesz, niektórzy Dawid, już pisali, słuchając, montując te odcinki, że to koniec opowieści z Niemiec. Jeszcze nie, kochani, będzie opowiadane, tylko potrzebujemy czasu. powiem Ci tylko, że jak wiesz i znasz te odcinki i mnie, to wiesz, że ja od stresu to wiesz, z dala i bara, nie? Tak, dlatego później ja siedzę i się stresuję parę godzin, żeby to zmontować. Nie, ty możesz się później już nie stresować, nie mieć nic do montowania. Żartuję. Ja lubię, wiecie, sobie trochę pożartować. No, a że niektórzy tego nie rozumieją, to już nie jest mój problem, kochani. Ważne, żeby żona była zadowolona. A jak jestem wredny, to sam widzę po sobie, że żona się zamyka. Nie no, świetnie. Wiecie co, ja już nie mogę się naprawdę doczekać. Ja już cały czas jak przyjeżdżamy na tą budowę, to ja sobie myślę, byleby byli już troszkę dalej, byleby byli już troszkę dalej. Ja naprawdę już bardzo bym chciała, no ale co ty chcesz psikać tutaj? I sprawdzałem, czy już aktywny, jeszcze nie. Ej, ty nie dasz mi nawet się pocieszyć. Ja też się cieszę, do tego się nie mogę już doczekać i sprawdzam, no co. No zepsuł mi tą chwilę ładną, no. Jak możecie zobaczyć, kochani, światła zostały ponownie włączone. Nie wiem, może mieli jakąś chwilową przerwę w dostawie prądu, ale tutaj też już są światła, więc wszystko jest elegancko oświetlone. A tutaj Adrianka zgasiła. O, proszę. Dookoła domu już kończą robić mur, więc naprawdę ta robota idzie bardzo szybko. Tam będzie ten kawałek, gdzie pani stoi, który skończą zapewne najpóźniej, dlatego że tam dosypywali ziemi
Nie wiem, czy jeszcze będzie dosypywane, czy nie, ale domyślam się, że pewnie tak, dlatego że tak jakby zostawili tą część, a tą już wygładzają. Kochani, przyszliśmy na obiadek do naszej pani Pen, która wybitnie gotuje. Byliśmy najpierw na sokach, chcieliśmy się napić soków, ale okazało się, że nie ma prądu, więc mówię, dobra, to jak już jesteśmy tutaj w pobliżu, to pojedziemy może tutaj na obiadek, bo miałam taką ochotę na placki ziemniaczane, że sobie nawet nie wyobrażacie. Rano jak wstałam, już myślałam o tym, czy może dzisiaj nie zjeść placków ziemniaczanych. No i zamówiliśmy oczywiście te placki, ale Ben jak zwykle daje nam taki mały bonusik, więc zobaczcie, co mamy. Zupę pomidorową. Ja już tak dawno nie jadłam, nie pamiętam kiedy ostatni raz. Ty już próbowałeś? Tak, kochani, miałem okazję spróbować i powiem Ci, że to jest totalnie mój smak. Jest kwaśna, tak jak ma być. Aż jak mówię, to mi ślina leci. No właśnie widzę, że Ci tak ślina leci, że się w głowie nie mieści. No. Ja właśnie tutaj wzięłam sobie na łyżeczkę i zaraz ją spróbuję. O, gorąca. O matko, słuchajcie, to jest zupa, taka zmielona ze świeżych pomidorów. W środku są takie grzaneczki, zobaczcie. Nie no, jest po prostu bajka. Jak To ta po to- kobieta gotuje, to jest szok. Po Po prostu to dla Pen były te pomidory, o których mówiłem. Było ich tam O z kurczę. 10 kilo. No i właśnie zupka z nich powstała. Jest tak pyszna, naprawdę poezja. Zobaczymy, jakie jedzą placuszki. No, ja w ogóle nie przepadam za zupami. Może polskimi, albo jakoś w ogóle mi nie odpowiada to, żeby jeść zupę, dlatego że jest tak jakby mi gorąco później od środka. Ale w Tajlandii jem zupy, mimo tego, że jest tutaj cały czas ciepło. Mam tutaj jedną taką swoją ulubioną khao soi, ale to, jaką Pen zrobiła tutaj nam zupę, to jest po prostu mistrzostwo. Jak o tym myślę, to aż mi ciarki przechodzą, bo ta zupa jest tak pyszna. Co prawda jest ekstra gorąca, ale dawno czegoś tak dobrego nie jadłem. Poezja smaków. Kwaśne, lekko słodkie. I co ciekawe, dodała tutaj tajską bazylię, która nieco różni się od naszej. Ma, jak Adrianka opisuje, taki posmak trochę mydlany, trochę miętowy, ale bazylii smaku tej europejskiej też tutaj w niej trochę jest. I o dziwo, ja nie lubię tego, ale tutaj mi to smakuje, dlatego że przełamuje smak tej kwaśności właśnie taką świeżością. Mega. Ja wiem, że to było gorące, ale jak człowiek jest pazerny, zobaczcie na moją miseczkę. Tylko trochę bułki dałam Dawidowi, bo on lubi taką z bułką, a ja wolę po prostu samą zupkę. Ale powiem Wam, ja bym lepiej nie zrobiła. Szczerze mówiąc, nigdy nie gotowałam jeszcze takiej zupy, która była z samych pomidorów, no bo my jednak robimy tą pomidorówkę troszkę inaczej. Ona jest taka bardziej wodnista, albo z makaronem, albo z ryżem. Są też ze śmietaną, są też kawałki pomidorów nieraz u nas. Wiadome, że tak też robimy. Ale tutaj jest stricte zmielone są te pomidory, zmiażdżone po prostu na taką papkę, tak jak robicie zupy dymiowe czy takie kremowe. Ona jest bez śmietany, bez niczego. Bardzo dobrze przyprawiona i ten smak tych pomidorów, kurczę, ja nie wiem jak to opisać, ale czułam się jakbym po prostu jadła takie świeże pomidory, bardzo świeżutkie pomidory na ciepło, które są mega przyprawione, nawet z taką cebulką. Te smaki są tak cudowne tutaj, można za każdym kęsem, którym się wzięło, za każdą łyżeczką, czułam każdy smak tej zupy. No po prostu rewelacja. Ja wiem, że my trochę trujemy o tym jedzeniu i tak dalej, ale z drugiej strony, jeżeli mamy Wam polecać restaurację, mamy Wam mówić, co jest tutaj dobre, no to naprawdę z całego serca Wam polecam, żeby tutaj przyjść i spróbować, jak ta kobieta gotuje. To jest nie do opisania, aż nienormalne. Wow, co my dzisiaj mamy za niespodziankę? Słuchajcie, ja już zjadłam trochę tych placków ziemniaczanych, bo czekaliśmy na ten gulasz. Mówimy, co ona nie daje tego gulaszu i nie daje go. Aż w końcu mówimy, nie no, przynieś ten gulasz, nie? Bo ja już prawie wszystkie placki zjadłam. A ona przynosi nam, słuchajcie, gulasz na talerzu i do tego szpecle. Szpecle to jest taka specjalność niemiecka, może nie wiem, czy jeszcze w innych krajach to jest, a to są kluski lamy, tak jak było u nas, tak? Dawid już próbował, mówi, no przepyszne. Wiesz co, to mój dziadek robił tylko takie o wiele grubsze i to się nazywało u niego kluski rzucane. I on to podawał mi z dżemem jagodowym, który robiła moja babcia. Lemon? Tak, Co bo ty ja tak mówisz? lubiłem, a sam jadł na słono. Tak? No,
No to ja sobie tutaj nałożę, bo to wygląda, wiecie, jak szarpana wołowina tak naprawdę. Bardzo mięciutkie tutaj. Więc nałożę sobie tutaj, zaraz spróbuję, jak to będzie smakowało. A ja ty opierdzielę pewnie- wszystkie szpecle. A ty zjesz wszystkie szpecle. Tak. No sobie wyobrażam, że ty zjesz wszystkie szpecle. I smacznego, kochanie. Dziękuję bardzo. Tobie też, kochani. Nie wiem, kiedy wy ostatnio robiliście taki gulasz, ale ja wam coś powiem. Tutaj bardzo dużo takich pytań jest u nas na Instagramie i w ogóle ludzie się pytają, czy w Tajlandii jeżdżą auta, czy w Tajlandii są drogi przejezdne, czy tam w ogóle można żyć, czy to tylko jest dżungla. Zobaczcie, jaki mamy hałas, jaki mamy ruch. No Cały tutaj czas. ciężarówka. Dzisiaj widziałem 3 Porsche, najnowsze. 2 Cayenne, 1 Macan. Wiesz, Kio to Porsche, Dawid, ale jest, słuchajcie, jest fryzjer, paznokcie, są włosy, jest naprawdę wszystko, są drogi. Można tymi drogami nawet do góry pojechać. Oni to wszystko robią tak, żeby człowiek czuł się dobrze. Jedyne, czego brakuje, to już mówiliśmy kiedyś, trochę mają problem z tymi chodnikami, nie? Tak. To jest taki problem. No i nie mają ścieżek rowerowych. Jakby ktoś się pytał, to kiepsko jest z tymi ścieżkami rowerowymi, z tego względu, że tutaj prawie każdy jeździ na skuterze. Więc no to jest... Nie no, spróbuj to. Ja już czuję, jak to pachnie. I nie kij z tymi autami, kochanie. Tutaj auta europejskie typu Porsche, właśnie jedzie Tesla Model X, są około 300% droższe przez to, że jest nałożony na nie podatek. Bardzo dużo jeździ tych aut. Zabieram się do jedzenia. Zobaczcie, kochani, w jakim fajnym miejscu jesteśmy. Tutaj jest taka laguna, z drugiej strony są łodzie. Tam widać poblisku wyspę Kopangan. Tutaj jakieś mniejsze wysepki, ludzie na skuterach wodnych tam jeżdżą. I przyszliśmy się tutaj pospacerować, no bo jest akurat zachód słońca, więc uznaliśmy, że to będzie urokliwe. I po drodze tutaj widzieliśmy takie walki kogutów, przygotowywali koguty, które miały skarpety na głowie. Nie mogliśmy tego nagrać, bo się krzywo patrzyli. Zobaczcie, tam jest Big Buddha, piękna statua, naprawdę. Tutaj łodzie. Sceneria jak do filmu. Dronem piękne widoki można by było tutaj zrobić. To sobie podjadę i zrobię kiedyś. Idziemy, kochani, do znajomych, do hotelu. Myśmy byli już ich odwiedzić tutaj, poszliśmy zobaczyć tylko, jak wygląda u nich ta plaża. No w sumie nie jest jakaś taka duża plaża, ale można sobie wyjść nad morze, troszkę popatrzeć na właśnie jakieś takie stateczki, łódeczki, jachty i tak dalej. Oni mają w tym hotelu taki mały domek, jak się wchodzi, malutki basenik, gdzie można się zanurzyć. Dawid zaraz wam pokaże. I mają mega prysznic. Ja już ten prysznic pokazałam u mnie na Instagramie, jak żeśmy byli u nich pierwszy raz. I ludzie powiedzieli, że to wygląda przepięknie. Ta idea jest naprawdę bardzo fajna. Co mnie tylko zdziwiło za każdym razem, że jak się tam myje, oczywiście szamponem, jakimś tam do ciała i tak dalej, mydełkiem, tam dalej rosną rośliny. I jest tak zielono i jest fajnie, naprawdę super, im się nic nie dzieje. I tak sobie poczytałam i też ludzie mi zaczęli pisać, że w sumie jest to obojętne, bo jeżeli nam nie szkodzą szampony, czy jakieś tam mydła do ciała, no to roślinom też nie zaszkodzą. No i chyba to jest prawda, skoro one tam rosną, prawda? Dawid tylko może kiwać, bo nie ma mikrofonu. Więc zaraz wejdziemy tam do nich. Chciałbym cię myć mydełkiem fa. On to udany jest. Nie no, hotel jest fajny, jak komuś się podoba. Coś takiego mają też tutaj duży basen, jest bardzo dużo zieleni, piękne drzewa. Naprawdę wygląda tutaj super. Takie wszystko jest zielone i właśnie tutaj są te domki i my zaraz zapukamy i wchodzimy. Pokażę Wam bardzo ciekawe zastosowanie w tej łazience, o którym Wam mówiła Adrianka. Zobaczcie, tu jest prysznic, nie ma odpływu. Tutaj z góry też jest prysznic i automatycznie jak to ścieka, podlewa te rośliny. Jest to naprawdę piękne i uważam, że też praktyczne. Rozwiązanie do hotelu ekstra, naprawdę chapeau za wymyślenie tego, ale w domu nie wiem, czy bym się na takie coś zdecydował. Tutaj na wakacje robi to cudowną robotę. Tu jest domek, tam z tyłu jest łazienka. Tutaj taki mały taras.
basen prywatny, a tutaj jest kuchnia. Taki aneks kuchenny z telewizorem, kanapą. Nasz dzień uważam za naprawdę udany. Wyszliśmy od znajomych, słuchajcie, tak jedziemy po drodze do naszego domu, musimy przejechać koło Central Samui. Patrzymy, że tam tak dużo świateł jest, bo dzisiaj jest ten targ, nie? No nie tutaj w tym miejscu, skarbie, ale w innym miejscu. Ale pokażę, bo to fajne gadżety. Zobaczcie, fotele masujące, kosztujące tyle, ile 2 lata codziennych masaży. No i tak żeśmy przejeżdżali, ja mówię do Dawida, Jezu, może się zatrzymamy, zobaczyć co tutaj się dzieje, bo już przed tygodniem chyba zaczęli ustawiać takie pawilony. I właśnie się dziwiliśmy, co to jest. Ja mówię, wiesz co, no może jak tutaj ten miesiąc tak dużo pada, to zrobią tam pod nimi targ, żeby ludzie nie mokli. Ja mówię, niemożliwe, przecież targ normalnie cały rok jest w tym samym miejscu, niemożliwe, żeby go przenieśli gdzieś tam dalej nad jeziorko. No ale byliśmy, Dawid nawet miał taką ideę, że może oni to postawili dla ludzi, którzy chcą biegać albo spacerować, żeby mogli sobie spacerować w cieniu. No też tak Myślałam, myślałem, matko. dlatego że w Malezji to jest popularne na przykład. No ale to nie jest Malezja, skarbie. No wiesz, No kto w wie. każdym bądź razie zatrzymaliśmy się i idziemy teraz zobaczyć, co tam w ogóle jest i zaraz wam pokażemy, bo sami jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi. No to chodźcie z nami na spacerek. A pokaż może choinkę, jak wygląda dzisiaj na tym, bo już ubrali ją tą choinkę do końca samego, bo 2 dni temu jeszcze była tak ubrana do połowy. Ja już wstawiałam, też pokazywałam, ale ona jeszcze nie była całkowicie ubrana. I tak mnie zdziwiła ta choinka, bo na niej są tak jakby wszystkie te rzeczy, które rosną tutaj, jakieś takie liście, jakieś roślinki, kokosy, takie rzeczy. Więc oni ubrali tą choinkę w takim stylu naprawdę tajlandzkim, taki Koh Samui, ta wyspa kokosowa i tak dalej. Bardzo ładnie to wygląda. Znaczy niektórzy na Instagramie twierdzili, że wygląda pięknie, tylko chyba jedna osoba napisała, że choinka jest bardzo brzydka. A czy ja uważam, że jak na ten styl tutaj, jest ta choinka bardzo ładna, bo przedstawia po prostu tą wyspę. Zobaczcie sami, jak ona wygląda. Jeszcze się nie świeci, światełka nie zapalili. Ma na górze gwiazdę, taką srebrną, dużą. I cała jest taka zielona z tym napisem właśnie i te kawałki tego kokosa, które są tutaj wszędzie przyczepione, powklejane, te liście tutaj. Naprawdę wygląda bardzo interesująco. A tu pan jeszcze wiesza kokosy w środku, zobacz. Na takich żyłkach są pociągnięte te kokosy. Super. Dobra, kochanie, idziemy dalej, nie brudzimy dywanu. Przechodzimy przez ulicę. Idziemy na drugą część targu. Street food wszędzie tutaj króluje. Tutaj gadżety różnego rodzaju. I Patrz, co? tam rzeczywiście jest taki duży targ. No mówiłem ci. Ale ty mówiłeś, że karuzela. Ja się zastanawiam, kochanie, gdzie ona jest? Jaka karuzela? Ja nie wiem, myślałam, że tutaj światło to Wesołe karuzela. miasteczko mówiłaś. O, Jezus Maria. Więc targ jest naprawdę duży. Halo, saladika! Tutaj Saladika! panowie od naszego kebaba i pizzy. No przejdziemy się dzisiaj, zobaczymy co tutaj jest. Będąc już na nocnym targu, nie możemy odpuścić takiej okazji jak napicie się soków. Nie, no to musi być murowane. Ja dzisiaj piję arbuza, bo ostatnio mi bardzo smakowało, więc kupię sobie. A ty chcesz, co ty chcesz? Marakuję? Ja zawsze piję, moi drodzy, marakuję bez cukru, z wodą kokosową i lodem. I tyle. Idziemy na przedłużenie targu, którego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Przejdziemy się, pokażemy wam, ale jak zawsze na tajskich targach jest głośno przez Mają muzykę. popcorn. A wiecie, są prawa autorskie. Proszę bardzo. Jakiś serowy chyba. Tajskie KFC. O, słodycze, zobaczcie jakie pączki. Te są pyszne z orzechami. W takich miejscach możemy znaleźć kwintesencję całej tajskiej kuchni. Tu jest wszystko. Słodkie, słone, robaki, orzechy. Dosłownie. Nawet corn dogi. Kochani, tutaj jest po prostu wszystko. To jest takie długie, teraz ta część jest troszkę bardziej spokojna, bo nie ma jedzenia. O, jakie fajne, zobacz jak to wygląda, ale śmieszne. Bardzo tanio. Bardzo Wow. tanio, słuchajcie, musiałam sobie kupić oczywiście coś na telefon. Zobaczcie, z Disneya, Daisy. Nie widać. Chciałam Arielkę, nie widać?
No, chciałam Marielkę sobie kupić, ale po prostu nie mieli na mój telefon. Mieli tylko na inne jakieś telefony, bo wolałabym Marielkę, no ale nie było. Ale jak myślicie, ile taki case kosztuje? No ja po prostu stałam tam i sobie myślę, aż nie wierzę. 8 zł, całe 8 zł kosztuje ten case na telefon. Śmiałam się tak, bo mówię do Dawida, za takie grosze to i można sobie kupić więcej, a nie dziwię się, że mają tutaj więcej, bo na przykład jak znamy tutaj parę tajek już, to one mówią, że one mają albo co drugi, albo co trzeci dzień nowy case, bo tutaj jest taka moda, że po prostu zmienia się je, żeby cały czas ten telefon wyglądał jak nowy. No przy takich cenach nie dziwię się, że one tak robią, jak płacą 8 zł za jeden, no to można sobie zmieniać co tydzień, czy nawet co trzeci dzień. Ale tu naprawdę można kupić wszystko, kochani. Od gier dla dzieci, różne takie rzeczy, bardzo tanie ciuchy, jedzenia, to jest tak mój, że się w głowie nie mieści, buty, wszystko co chcecie. Zobaczcie, buty za 8 zł sprzedają. Powiem wam, że nawet nie śmierdzi tak jak w sklepie chińskim. Może W ogóle. dlatego, że jest na powietrzu. Ale też dlatego może, że tutaj jest więcej kauczuku. Bo wiesz, to Tajlandia też ma na pewno swoje jakieś wytwórnie. Patrz, jakie poduszki tutaj sprzedają, jakieś poduszki. A nie, to oni ci dają, jak zastrzelisz coś, tak? Tak, jak A, w całym to tak. miasteczku, kochani. A, w Nie ten możemy iść sposób. tak środkiem, bo wiesz, to nieładnie jest. I pluszaki do wygrania. A, tam już chyba będzie tylko same gry, zobacz. Ale to się ciągnie i ciągnie, bardzo długo. Wróciliśmy do domu, kochani, żeby się przebrać, bo byliśmy ze znajomymi w restauracji, którzy niestety już nas opuścili, polecieli do Bangkoku. Dziękujemy wam, kochani, że Bardzo byliście fajnie tutaj z czas nami. spędziliśmy, naprawdę. Super czas był. Bardzo dużo ludzi teraz przyjeżdża, tutaj przylatuje. W przyszłym tygodniu znowu ktoś przyleci, dzisiaj ktoś przyleciał, za 3 dni ktoś przyleci. No powiem wam, bardzo dużo, więc cieszymy się z wami się spotkać, troszkę pogadać. Słuchajcie, my pojechaliśmy po tej restauracji, przebraliśmy się, bo jesteśmy upaćkani cali z tego Zupa względu, że... robi cuda, no co wam powiem. Zupa tak nam zaczęła kapać. Byliśmy wszyscy po prostu brudni. Pojechaliśmy tam, zanim wróciliśmy do domu, jeszcze do takiego sklepu, gdzie robią kamienie. Znaczy to nie jest sklep, tylko oni robią te kamienie na zamówienie, ale tam można sobie zobaczyć, jak to wygląda, tak? Tak, i niedługo będziemy znowu jechać, a jak ja patrzę, co tam się dzieje, gdzie będziemy jechać, zobacz sobie. O Jezu, jak czarno. A jak my na tą budowę pojedziemy? No właśnie, Chyba nie wiem. samochodem pojedziemy, bo to nie ma sensu. Tak No, mi się też wydaje. tak uważam. Dobra, ale wracając do tego sklepu, skarbie, nie patrz na te chmury teraz. To jesteś mistrzem przerywania po prostu tematu, wiesz? Ja I po za to prostu mnie kochasz. uwielbiam. Tak, ja uwielbiam. Słuchajcie, macie jakąś myśl i ty wam przerwie, później nie wiecie, co mówiliście, nie? No ale tak to jest w życiu. Więc pojechaliśmy do tego sklepu, żeby wam pokazać, jak to wygląda, bo powiem tam, tylko wiecie co, tam jest taki kiepski dźwięk. Raz, że to jest przy głównej ulicy, jest bardzo głośno, a po drugie z drugiej strony oni szlifują te kamienie, przycinają je, więc leci tam po prostu cały czas jakaś taka maszyna, która No robi właśnie, okropny szlifierka, dźwięk. usiądź sobie, kochanie. Ręka cię boli, kochanie, od trzymania kamery, tak? Może ty idź na siłownię. Chyba pójdę, nie będę się na tobie wyżywał. Wiesz co, jak ja już nie mam perfect body, to może ty możesz mieć, to się napatrzę chociaż trochę. Tak? No czemu nie? Ale nie wiem, czy będziecie słyszeć, więc mam nadzieję, że będziecie coś słyszeć. Jeżeli ten dźwięk przy składaniu filmu byłby naprawdę kiepski, że nie możemy tego puścić, no to postaramy się chociaż z muzyczką to puścić, żeby wam pokazać, jaki rodzaj kamienia tam jest, ale mam nadzieję, że coś z tego wyszło, bo mieliśmy mikrofony i że Dawid jakoś zrobi ten dźwięk, żeby było dobrze. Ale tam właśnie powiedziałam tą różnicę między tym kamieniem, który jest standardowy do kuchni czy do łazienki, jest to kamień biały albo czarny, a tam właśnie mogą sobie ludzie wybrać, znaczy no, nie każdy może sobie wybrać, może z tego względu, że nie wie raz, gdzie to jest, po drugie, no, trzeba dopłacić za ten kamień, tak? Czyli jeżeli ktoś na przykład chce naprawdę inny kamień niż tylko biały i czarny, no to musi powiedzieć. Wtedy pojedziemy, zobaczymy i pokażemy może. Dobra, to miłego oglądania, mam nadzieję, że dźwięk będzie dobry, a my... Czarno jest jak diabli, zobaczcie. A tak zapowiadało się cały dzień pięknie, ale niestety nie jest. No tutaj nieraz tak jest, że godzinka pada deszcz i później jest ładne słońce, więc pojedziemy chyba autem, żeby pokazać wam i sobie też oczywiście, bo nie byliśmy na budowie, jak tam wygląda już z tymi oknami. Pomyślę. Słuchajcie, wracając do tego kamienia, więc my wam puścimy, jak to wygląda. Powiem tam oczywiście, jak to jest finansowo. Wstaliśmy dzisiaj rano i postanowiliśmy, że pokażemy wam coś zupełnie innego,
czyli wybieranie kamienia do kuchni czy łazienki. Działa to na takiej zasadzie, że wybierając, hej, sawadika, hello. Wybierając kamień do kuchni, macie na przykład, czy do łazienki, macie standard, który daje Mr. Chai do kuchni, czy do łazienki. To jest kamień, który jest biały, albo kamień czarny. To jest oczywiście granit, który jest bardzo mocny, bardzo silny, bardzo fajny, ale są tylko te dwie możliwości, ponieważ my nie chcieliśmy ani całkiem białego, ani całkiem czarnego. Postanowiliśmy, że wybierzemy się do tego sklepu. Mamy u niego dobre wtyki, więc powiedział, dobrze, podam Wam adres, powiem Wam, gdzie jest to sklep. Możecie sobie pojechać, możecie sobie wybrać kamień. Na jakiej zasadzie to działa? To nie jest tak, że wybieracie sobie jakiś tam kamień, jedziecie z powrotem i powiecie, o, ten sobie wybraliśmy i nam wmontuj. Tylko tą różnicę między tym budżetem, który on ma w tej kuchni, czy w łazience na ten kamień, musicie zapłacić tą różnicę, ile będzie kosztował ten kamień, który sobie wybierzecie. I tutaj właśnie ten sklep, który jest z samymi kamieniami albo z takimi naturalnymi płytkami, jest mały, on nie jest duży, ale ma przepiękne kamienie. I te kamienie chcieliśmy Wam pokazać dla tych właśnie, którzy może kupili willę, czy kupią w przyszłości willę i chcą wiedzieć, jakie mają możliwości do wyboru kuchni, czy właśnie takiego kamienia w łazience. Mogą sobie tutaj zobaczyć, co oni mają. Bo to jest oczywiście coś, co jest syntetyczne, mi się wydaje, nie? Tak, to jest takie namalowane albo nadrukowane, chociaż strukturę tutaj ma kamienia, no. Nie no, na pewno jest fajne. Nie wiem, jak to się zachowuje, gdyby było tak, ale no wydaje się to bardzo stabilne. Kolory są przepiękne, wiecie, jak ktoś ma w takim stylu właśnie łazienkę, bo nie wiem, czy do kuchni się to nadaje, bo my kuchnię już mamy w takim innym stylu, tak? Chociaż tu też jest ten kolor i brązowy, czarny, złoty jakiś, no ale jednak przeważa ten turkusowy kolor, chociaż kamień jest przepiękny, znaczy kamień, no ta struktura jego malowana jest przepiękna. No ale to już takie jest dla odważnych, bym powiedziała. Ktoś jest bardzo odważny, może wybrać sobie coś takiego. Na pewno wyglądałoby to pięknie, albo na przykład cała jedna ściana z prysznica, nie? Kurczę, no można mieć ideję tutaj, naprawdę. Nie wiem, kochani, czy nas dobrze słychać, jest tutaj bardzo, ale to bardzo głośno, więc... To jest taki standardowy kamień, tak jak widzicie, to jest ten biały i na pewno gdzieś jest ten czarny. Zaraz Wam pokażemy, ale ten biały na pewno wygląda tak. O, zobaczcie, tu też jest fajny kolor. Tylko mi się wydaje, że wiesz, jakby to odciąć jakiś taki kawałek i masz pecha i na przykład odetną Ci tutaj tylko, no to masz tylko jedno takie pęknięcie malowane i później już nic i jest biały, nie? Więc to jest takie trochę ryzyko, jeżeli on naprawdę ma takie bardzo duże miejsca białe, że właśnie będziecie mieć pecha i będzie pocięty właśnie tak niekorzystnie dla Was. To też ładnie wygląda. Ejła, to się podoba mojej żonie. O kurczę, ale to jest ładnie. Wiesz co, to ma taką głębię, ma takie drobinki czarno-szare, srebrne chyba. Nie no, wygląda przepięknie, jest podobny do tego kamienia, który mamy we Wrocławiu. Tak, jest bardzo podobny. Ale fajnie to wygląda. Jak myślisz? Kurczę. Nie wiem, czy nie zamienić jeszcze na ten kamień. Zobacz, jak to ładnie wygląda. No to jest nowe chyba. Myśmy nie widzieli kiedyś tego kamienia, co? Nie widzieliśmy, może był schowany za innym. Bo tutaj... Ciekawa jestem. Czy oni mają Są próbkę czarne. tego kamienia? Myślisz? Jak Ci się podoba w ogóle? Nie podoba mi się, Tobie wolę się ten ten kamień nie podoba w ogóle? inny jakiś. Monotematyczne, już to mieliśmy i jakby chciałbym coś zmienić jednak, a nie wszystko robić tak, jak było w Polsce. Wiesz co, on jest niebieski. I już widzę, jaką masz fascynację. Ej, dobra, ja już wiem. To ten kamień chyba, który stał wcześniej tam. Pamiętasz? Co Ci Tak. mówiłem? On ma taki odcień niebieski, zobacz. Taką ma głębię niebieską. Jest inny niż ten. Tak, inny. Ale wiesz, nie wiadomo jaki wyjdzie. Jak no jaki wyjdzie? No taki, przecież to jest robione, to jest jakieś mielone. To nie jest taki kamień, że wyłupali go gdzieś, wiesz, w kamieniołomach i sobie go mają. Nie, no ja myślę, że jednak tak jest. Nie, to jest chyba zmielone i dana taka struktura. Jak myślicie, jak to wygląda? Kurczę, ładny jest ten z tym niebieskim takim. Nie podoba Ci się? Nie. Też Ci się nie podoba? Nie Ani podoba. ten Ci się nie podoba, ani ten Ci się nie Nie. podoba. No to jaki to by się podoba kamień? To pokaż nam taki, jak to by się podoba. Zobaczycie już gotowy w domu. Co? Ale on jest niesympatyczny. No pokaż trochę, co Ci się podoba. Nie. Tutaj znaleźliśmy takie z drobinkami, z kolei ten mi się już lepiej podoba niż tamten. Aha, bo tych drobinek jest mniej, tak? Tak, denerwowałoby mnie to, że jakby ciągle był brudny. Tutaj już jest taki, że można to ładnie wyczyścić.
Wygląda super. Ale ten bardziej wygląda jak taki u nas w domu, wiesz? Tamten ma więcej Kochanie, głębi. jakbym chociaż jedno twoje słowo słyszał, to by było dobrze. Niestety nie słyszę nic. A głośno tutaj jest, no to co ci na to poradzę? Nie wiem, czy wy coś słyszycie. Tu jest taki zielony, jak taki kolor żółwia mi się kojarzy. Miałem żółwia, to taki kolor miał. Twój żółw miał taki kolor? Tak. Taki Co ty zielony. mówisz? No. A czy wiecie, no jest tutaj trochę tych dużych kamieni, może nie jest za dużo wyłożonych, no bo nie mają aż tyle może, O. żeby wyłożyć, żeby pokazać, ale Zobaczcie, tutaj są tutaj. takie mniejsze płytki, można z tego sobie wybrać, nie? Tak, i oni z tego wam zrobią taki duży kamień oczywiście. Będą jakieś różnice kolorystyczne, bo wiecie, to jednak się miesza, ale tutaj jest zdecydowanie większy wybór niż tych dużych płat. O, patrzcie, tutaj jest nawet taki czerwony z drobinkami dla odważnych bardzo ludzi. Można sobie coś takiego wybrać, albo taki matowy, który ma takie Wygląda kolory. jak taki lód toffee, nie pamiętam jak się nazywał, ale w Polsce taki był, bardzo go lubię. Ładny kamień, nie? No, Ale ja nie wiem, czy on by się nadawał do kuchni czy do łazienki, wiesz, to już jest taki nie, bardzo wiesz co, odważny to kolor. wygląda dobrze, na przykład, żeby zrobić coś na zewnątrz, jakiś stolik z tym czy coś, ale do środka nie. O, tutaj jest taki szary, zobacz, z drobinkami. Ja to lubię te drobinki. On się tak błyszczy, zobacz. Tak, widzę, no. O, tu jest ten ciepły, taki brązowy. To taki Taki duży wygląda płat bardzo jest, no. naturalny. Tak, tak, tak. One tutaj Naturalnie? są, naturalnie, tutaj są. Jest jeszcze taki, zobacz, inna zieleń taka. Ej, fajnie to wygląda Fajnie na kamerze, wygląda. super, naprawdę. Tutaj można naprawdę się pobawić w taką mozaikę, jeżeli ktoś ma wyobraźnię, bo z takich malutkich klocków wyobrazić sobie kamień, który będzie w całości później, no to nie jest tak łatwo, tak? Nie, no to jest jak klatka schodowa. Jak klatka schodowa? Tak. Co ty gadasz? Gdzie ty miałeś taką klatkę schodową? Jak do mojej babci się wchodziło do bloku, to tak było. A co to jest to długie tutaj? A, to jest zwykły czarny. Tak, Tu nie ma nic specjalnego. To jest pewnie ten sam, ten taki tak. toffee, zobacz. Ale to wygląda nie, to jakby ci się coś rozlało. No właśnie o to chodzi. A tobie o to chodzi? Na pewno ciekawiej niż zwykłe jakieś takie lustrzane. Jest tego trochę. Tutaj trzeba się pobawić, żeby to podsuwać, żeby to zobaczyć, co jest pod spodem. Tutaj więcej jest tego klasycznego, takiego białego. Ten też leży jako duży kamień. Tam z tyłu można go zobaczyć w całości. O, a tutaj jest taki czarny z szarym, zobacz. Ale to też nie wiadomo, jak on będzie wyglądał później, nie? Tutaj jest taki bardzo matowy, ale on jest chropowaty. To już tak To do czyszczenia się nie nadaje, wiesz? To w kuchni to by była tragedia. To wyczyścić, to daj spokój. Chropowate byłby dobry. Do kuchni? Na zewnątrz, kochani, nie do... A, no chyba, że tak, na taras albo coś takiego. Ale na pewno nie wiesz, do kuchni, żeby to myć, bo to się później nie zmyje w ogóle. I jeszcze taki bardziej brązowy. Nie wiem, to który ci się najbardziej podoba? Znaczy mi się podobają te z drobinkami na pewno. Uważam, że to są bardzo ładne kamienie i na nich nie widać tak brudu. Wiecie co, bo ja to wychodzę z założenia, że coś musi być neutralne, dlatego że jakby później można to łatwo spieniężyć, tak? A jeśli moja żona ma coś takiego, że ona bierze to, co jej się podoba, na szczęście ma bardzo dobry gust, no ale wiecie, nie każdemu może to siedzieć. Chociaż Ale to, reszta Dawid, tak kuchni będzie zawsze jest, jak neutralna. sprzedajesz dom. Ale myśmy się jeszcze nie wprowadzili, a ty już mówisz o sprzedaży? Kochanie, to jest zawsze z tyłu głowy. Jak kupowałem motocykl, to też miałem z tyłu głowy, żeby on był czarny. Nie wiem, dlatego, nigdy że w życiu najłatwiej nie. go sprzedać. Nie żaden zielony, czerwony, dlatego że ludzie nie lubią tych kolorów. Ale Czarne Dawid, czy jakieś takie neutralne kolory. Miałem takie podejście i myślę, że to jest rozsądne. nie wiem, może dlatego, że się boisz, że się niedługo wyprowadzisz. No, żebyś ty się nie wyprowadziła. Z własnego domu? No już chyba przesadzasz trochę. Znaczy no żarty żartami, kochani, ale ja uważam, że jeżeli robi się dom dla siebie, czy urządza się mieszkanie tylko dla siebie, to ja nie wiem, kto z was myśli o tym, żeby nie wezmę tego, co mi się podoba, bo później może to się źle sprzedać. Ja uważam, że trafić taki sam smak kupca później jest i tak trudno. Jak mieszkacie w takim domu, czy w mieszkaniu 10 lat i później to sprzedajecie, to przychodzi ten ktoś, to oczywiście, że patrzy, jakie leżą kafelki, czy jak jest wykonana łazienka, ale na pewno nie jest jego priorytetem, jak jest wykonana kuchnia, bo uważam, że każdy i tak ma inny gust i takie coś można sobie wymienić, jeżeli komuś się nie podoba, a tym bardziej, jeżeli chodzi o sam blat w kuchni. Meble można zostawić, a wymienić tylko blaty. Też można, to jest kwestia podejścia jak najbardziej. I ja mam takie. Nie wiem, kto z nas myśli bardziej produktywnie i logicznie. Nieraz ja, nieraz ty.
Ale to jest dobre, bo się wypełniamy. Ja uważam, że jeżeli robię coś dla siebie, to powinnam wybrać taki kamień, który mi się podoba, bez względu na to, czy później chcę sprzedać, czy nie chcę sprzedać. Bo tak jak mówię, każdy ma inny gust, więc trudno mi teraz siedzieć tutaj i sobie myśleć, o, jak wybiorę taki kamień. Nie, zupełnie nie mam to na myśli, ale jeśli na przykład wzięlibyśmy taki kolor, no to uważam, że nie byłoby wielu ludzi chętnych, żeby wziąć kuchnię z takim kolorem. Ale to nie o to chodzi, Dawid. Nawet ja bym nie chciała na kolor czerwony patrzeć się 10 lat. No dokładnie, A dlatego co dopiero 30 lat. ja wiesz? wolę jakieś to jest- stonowane rzeczy. Ja uważam, że trzeba myśleć o tym, na co można patrzeć jeszcze za 10 lat. Ja pamiętam, takie kiedyś były łazienki modne, wiecie, zielone, nie? Też to Były pamiętam kuchnie i zielone. dlatego wychodzę z tego założenia, bo wiem jak to wygląda. I to już, wiecie, jak później się weszło do tej łazienki, to już się naprawdę haftować chciało, a nie myć w tej łazience, nie? Już nie można było na to patrzeć, ale uważam takie kolory właśnie związane z brązem, jakieś takie nawet czarny kolor, który jest Wiesz bardzo co, mi się na neutralny. przykład podoba to, podobne tak jak wybraliśmy w łazienkach, bo to jest takie neutralne, może nie akurat, to wolałbym kolor bardziej cieplejszy, może trochę bardziej ciemniejszy, no ale coś takiego. Kwestia gustu, co nie? Ja lubię te drobinki. Bardzo Was prosimy o Wasze zdanie, czy wolicie drobinki, czy coś takiego. Znaczy, no nie będzie Wypowiedzcie dużo się. ludzi, którzy lubią drobinki, ja wiem o tym, bo bardzo mało ludzi lubi właśnie tak jak ja bling, żeby się Glamour. błyszczało, żeby się robiło. Glamour. Co? Musimy stąd No, uciekać, glamour, kochanie. nie glamour, ale wiesz co, no mi się akurat takie coś podoba, nie? No wam się nie musi podobać, ale jestem ciekawa waszego zdania, czy byście właśnie poszli w takie brązy jakieś neutralne, czy raczej byście wzięli taki czarny kolor. W kuchni kolor biały, taki zupełnie biały bym nie wzięła, ale już taki, który jest taki bardziej marmurowym kolorem, gdzie są jakieś tam maziaje szare i tak dalej. Uważam, że jest godne polecenia, bo da się to po prostu umyć. Nie wiem jak to jest później, wiesz, jak ktoś ci zabrudzi jakimiś przyprawami, jak kary i tak dalej, jak to się będzie zachowywać. Czy to da się później umyć, czy nie da umyć. No kamień powinien być tak zrobiony, że da się umyć, tak? Chociaż tutaj na przykład w tym kamieniu jest tak zrobiony, że on ma wyglądać tak jakby był zupełnie naturalny, czyli ma tutaj dziurki. Ta powierzchnia jakby- jest wygładzona. Ej, rzeczywiście. Jest to polerowane dość mocno, ale nie w całości, że te dziurki jednak są. Takiego kamienia na przykład ja do kuchni bym nie wzięła. Też bym takiego Bo nie wziął. wiem, że tam jest tłuszcz, słuchajcie, przygotowania i tak dalej. Jak tutaj coś wpadnie, jak wy to wymyjecie? To trzeba szczoteczką jakoś szorować, wydłubywać, to może Ta wykałaczką. dziura się powiększy bez sensu. Tak, nie, no może powiększyć to nie, ale wiesz, jest kłopot po prostu z czyszczeniem tego, tak? Dojechaliśmy nareszcie, kochani. Udało się, jesteśmy na budowie. Nie pada deszcz, jest piękna pogoda, fajny wiaterek. Motocyklem jeździ się naprawdę Fenomenalnie. rewelacja. Dzisiaj było naprawdę przyjemnie. Wczoraj byliśmy na urodzinkach, było też super. Pogadaliśmy, dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy, które są bezcenne tak naprawdę. To prawda. No ale to może opowiemy kiedy indziej. Co u nas na budowie? No wszystko jest tak przygotowane, jak ja widzę, żeby wstawiać szyby i myślę, że oni to zrobią w przyszłym tygodniu. Dzisiaj jest niedziela, więc nie ma tak za bardzo ludzi tutaj na budowie. Pracują tylko niektórzy ludzie, ale u nas jest spokojnie, więc możemy ten film nagrać tak, żeby nie było jakichś tam dźwięków z budowy, za głośnych po prostu. Przyszedł pan, zmierzył schodki. No tam do ogrodu będą 3 schodki, tak mi się wydaje, z tego co ja widzę. Muszą jeszcze tamte schodki zrobić, to musi oczywiście wystygnąć, się wzmocnić troszkę, ten beton musi wyschnąć, dopiero później na to będą kładzone płytki. Basen już jest skończony, wszystko jest zrobione. No to co, czekamy tylko na te okna, żeby wam pokazać, jak już będą szyby w środku, jak już będzie można je otwierać, przesuwać. Na razie wszystko jest tak zaklejone takimi taśmami, żeby to się nic tutaj nie uszkodziło. Ile mamy od basenu do muru? Jak widzicie, tam jest około 3,5 metra, więc wystarczająco, żeby zasadzić jakieś piękne drzewka, jakieś zielonki. Mur jest dosyć długi, wszędzie dookoła jest tak, że możemy naprawdę bardzo ładne rzeczy posadzić, więc nam się to mega podoba. No jedyne tylko no z tą kuchnią trochę nie jesteśmy zadowoleni, że tak późno ją zamówiliśmy, ale będziemy musieli na nią poczekać. Myślę, że jak w przyszłym tygodniu będą okna i oni już to zaczną malować i zrobią te schodki na dół, nawiozą tutaj ziemi, no to w sumie by było już gotowe, tak? Bo światło posprawdzali, wszystko posprawdzali, więc działa. To co, wprowadzamy się bez kuchni? Tak, czemu nie?
Będziemy żyć bez kuchni? Jak myślicie, da się żyć bez kuchni? Znaczy, no i tak idziemy jeść. Nie? Słuchaj, jak będzie słonecznie, patelnię wystawisz, nagrzeje się, jajko wrzucisz, chleb pojadę kupię, pomidory umyję w basenie. Pomysłowy Dobromir, zobaczcie. Znaczy wiesz, no pomidory można umyć też Wiem, w zlewie, śmieję nie? się. Więc nie będzie tu jakiś duży problem. Znaczy mi się wydaje, że możemy się wprowadzić w sumie bez kuchni. Wiecie co, kuchnia będzie zrobiona w taki sposób, bo już mamy oczywiście cały plan tej kuchni, że tutaj będzie stała lodówka, taka wieża, obok niej będzie mikrofala i piekarnik i dalej będzie tutaj kuchenka do gotowania, z tej strony będzie zlew, a to już widać, że tutaj jest woda, więc będzie to zamknięte tutaj tą ścianą i z tej strony będzie wyspa, jak już widzicie tutaj jest podłączony prąd. Dlaczego? Bo na wyspie chcemy mieć prąd. Chcemy mieć prąd, żeby jak się siedziało, to można sobie podładować telefon i tak dalej. Może jakieś światełko zrobimy jeszcze przy tej wyspie. Myślę, że będzie fajnie. Musimy tylko sobie zastanowić się, bo te wyspy, które są w innych willach, są gdzieś 1,20 m od szafek i z tej strony chyba 1 metr. Dla mnie to jest za daleko, więc poprosiłam, żeby zrobili ten prąd troszkę bliżej, żeby ta wyspa była też bliżej tych szafek, bo zajmuje to dużo miejsca, jeżeli ona stoi tutaj dopiero, ma ona 2 metry długości, no to wydaje mi się, że to jest za daleko, jakby tutaj stała wyspa i ona by zajmowała tutaj metr, ona zajmuje więc tak jakby do stołu i później do sofy. Zabiera ona za dużo miejsca, więc chciałabym, żeby postawili tą wyspę tutaj, żeby troszkę więcej miejsca zrobiło się w salonie. No myślę, że będzie ładnie, jak przyjdzie ta kuchnia, jak oni tu zabudują aż do końca, tutaj do góry i tutaj będzie ta wieżyczka. Powinno to ładnie wyglądać, jak myślisz? Na pewno będzie dobrze wyglądać, kochanie, wierzę Ci na słowo. Mi się wydaje, że będzie rewelacja. Wszystko Wam powiemy oczywiście. Nie chcę dawać tak jakby tego projektu tej kuchni tutaj, bo wiecie, projekt kuchni jest zupełnie inny niż w rzeczywistości to będzie wyglądało. Tam są inne kolory i tak dalej. To jest tylko taki projekt, żeby zatwierdzić, gdzie będzie co stało, jaki mebel. Dlatego nie będę tego wrzucać. Lepiej jak zobaczycie to po prostu na żywo, jak oni będą już robić tą kuchnię, jak tutaj będziemy mieszkać, to już wszystko Wam dokładnie pokażemy. To co, kochani, czekamy aż wstawią okna, a w tym Tutaj odcinku stoją już szyby. to by było na tyle. Dziękujemy Wam, że jesteście Pozdrawiamy Was oczywiście serdecznie i naszych patronów. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę. i oczywiście A subskrypcje. jak coś tylko będzie się posuwało do przodu na budowie, oczywiście Wam pokażemy i udokumentujemy to też dla nas, żeby wiedzieć, jak to wszystko powstawało od początku do końca. Trzymajcie się cieplutko, Do zobaczenia, bądźcie nam kochani. zdrowi. Pa, pa! Partnerem kanału jest Trines.pl, producent zdrowego snu, poduszki, łóżka, materace, absorbery. Tylko Trines. Zapraszamy. Link w opisie.